Cześć, w tym filmie zabieram Was na wycieczkę do Litwy, konkretnie do Wilna i do Trok. Wyjeżdżamy z Augustowa, z rynku Zygmunta Augusta, z jednym z lokalnych biur podróży. Jest godzina 5:20. Już kilka osób dotarło i tu będziemy czekali sobie na autobus. Pierwszym punktem wycieczki jest zamek w Trokach, do którego z Augustowa jest 185 km. Litwa, podobnie jak Polska, należy do strefy Schengen, czyli tą granicę w cudzysłowie można powiedzieć przekraczamy bezboleśnie. Litwa to jeden z 3 krajów bałtyckich. Zamieszkuje ją niecałe 3 miliony mieszkańców. Powierzchnia kraju wynosi niespełna 65 tysięcy km², co sprawia, że Litwa jest niemal 5 razy mniejsza od Polski. Dojechaliśmy do Trok, jest godzina 10, w Polsce 9, bo tu jest różnica czasu o 1 godzinę. Mieliśmy tylko jeden postój na stacji benzynowej na kawkę i w tym momencie idziemy na zamek w Trokach. Jeszcze w autobusie dostaliśmy takie zestawy, dzięki którym słyszymy przewodnika. Symbolem Trok są Karaimi, niewielki naród sprowadzony na Litwę przez księcia Witolda pod koniec XIV wieku. Do dziś zachowali własną kulturę, tradycję oraz charakterystyczną kuchnię. Najbardziej znanym karaimskim przysmakiem są kibiny. No, to jest świątynia karaimska. Czyli każdy dom karaimski miał 3 okna, tak jak tu widać. No i dochodzimy do jeziora, tu jest pierwszy most. Także jak widać są tu różne sprzęty. Na jeziorze Trockim jest 20 wysp. To jest pomnik księcia Witolda. Krzyżacy kilkukrotnie atakowali ten zamek, najczęściej zimą, kiedy był lód, ale nigdy nie udało się im zdobyć tego zamku. Zamek jest w stylu gotyckim, jest wzorowany na zamkach krzyżackich. Książę Witold mieszkał tu do swojej śmierci, później byli tu inni wielcy książęta litewscy. Ostatnim takim księciem, który tu przebywał, to był Aleksander Jagiellończyk. Kiedyś poziom wody był wyższy i tu była woda. No jak widać, teraz fosa jest sucha. Wyszliśmy tu na dziedziniec. Dziedziniec Pałacu Książęcego. To jest system ogrzewania w tym zamku. Polegało to na ogrzewaniu kamieni. Zamek w Trokach powstał pod koniec XIV wieku z inicjatywy księcia Kiejstuta, a jego obudowę dokończył wielki książę Witold. Warownia została wzniesiona na wyspie jeziora Galwę i przez lata była jedną z najważniejszych siedzib władców litewskich. To tutaj podejmowano ważne decyzje polityczne, a zamek stanowił istotny element obrony Wielkiego Księstwa Litewskiego. No to jest taka inscenizacja, która pokazuje, jak wyglądał zamek w Trokach przed odbudową. Po utracie znaczenia zamek stopniowo popadał w ruinę. Jego odbudowę rozpoczęto w latach 50. XX wieku, opierając się na badaniach archeologicznych. Tu jest wejście do takich krętych schodów. Zaraz zejdziemy nimi na dziedziniec. Proszę spoko, da się zejść. No już jesteśmy na dole. Zakończyliśmy zwiedzanie zamku w Trokach. Mamy przewodnika, który dość fajnie opowiada i bardzo się z tego cieszę, bo dalej jedziemy z nim zwiedzać Wilno. Od siebie mogę dodać, że w Wilnie i w Trokach byłem w 2000 roku, to jest 26 lat temu, i troszkę tu się ten zamek rozwinął. Pamiętam, że wtedy były toalety takie w stylu sowieckim, gdzie nie było sedesu, tylko dziura w ziemi. Teraz to wygląda zupełnie inaczej. No, jezioro, jak widać,
Jest na nim ruch, dużo żaglówek. No ale my musimy już iść do autobusu. Po drodze spróbujemy przysmaków w postaci karaimskich pierogów. Wilno to stolica Litwy i największe miasto kraju. Mieszka tu około 640 000 osób, czyli blisko 3 razy mniej niż w Warszawie. Miasto leży nad rzeką Wilią i od wieków było ważnym ośrodkiem politycznym, handlowym i kulturalnym regionu. Dojechaliśmy do cmentarza na Rossie i zaczynamy jego zwiedzanie. Na cmentarzu na Rossie znajduje się mauzoleum matki i serce syna. Spoczywa tu matka marszałka Józefa Piłsudskiego, a obok niej, zgodnie z jego wolą, złożono serce samego Piłsudskiego. Na cmentarzu na Rossie znajduje się także kwatera wojskowa, gdzie spoczywają polscy żołnierze polegli podczas walk o Wilno w latach 1919-1920. No i to jest brama, którą wchodzimy na cmentarz na Rossie. Cmentarz na Rossie to jedna z najstarszych i najważniejszych nekropolii na Litwie. Założona w 1801 roku. Przez ponad 2 stulecia stał się miejscem pochówku wielu wybitnych postaci związanych z historią i kulturą Polski oraz Litwy. Spoczywają tu m.in. poeta Władysław Syrokomla oraz historyk i działacz niepodległościowy Joachim Lelewel. Rosa jest dziś jednym z najcenniejszych zabytków Wilna i ważnym symbolem wspólnego dziedzictwa obu narodów. Zakończyliśmy zwiedzanie cmentarza na Rossie i wracam do autobusu. Z cmentarza na Rossie ruszamy na Antokol, jedną z najstarszych i najbardziej malowniczych dzielnic Wilna. Teraz przyjechaliśmy do kościoła świętych Piotra i Pawła. Jest to perła wileńskiego baroku. To jest kościół świętych Piotra i Pawła. Kościół świętych Piotra i Pawła na Antokolu to jeden z najpiękniejszych zabytków Wilna. Świątynię wzniesiono w drugiej połowie XVII wieku z fundacji hetmana wielkiego litewskiego Michała Kazimierza Paca jako wotum dziękczynne za pomyślne zakończenie wojny z Moskwą. Z zewnątrz kościół wyróżnia się prostotą, harmonijną fasadą, jednak jego wnętrze zachwyca niezwykłym bogactwem dekoracji. Znajduje się tu ponad 2000 białych stiukowych rzeźb, które tworzą jedną z najcenniejszych barokowych kompozycji w Europie. To jest tablica z grobu fundatora tego kościoła Paca, w który uderzył piorun i dlatego jest popękana, jak widać. Starówka w Wilnie to jedna z największych i najlepiej zachowanych historycznych starówek w Europie Środkowo-Wschodniej. Jej początki sięgają średniowiecza, a wyjątkowe połączenie architektury gotyckiej, renesansowej, barokowej i klasycystycznej sprawiło, że w 1994 roku została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dojechaliśmy na Starówkę i teraz idziemy w kierunku Ostrej Bramy. Słychać śpiewy po polsku. No i to jest Ostra Brama. A w niej jest święty obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej. W kaplicy jest zakaz robienia zdjęć i filmów, no co jest oczywiście zrozumiałe. Spod Ostrej Bramy ruszamy na spacer po wileńskiej Starówce. W tym kościele przez rok po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego przechowywano w urnie jego serce. Gotycka kamienica z XIV wieku. Klasztor ojców bazylianów. W tym klasztorze przez pół roku był więziony Adam Mickiewicz, co opisał w Dziadach w części 3. Tu w tym sklepie obuwniczym przed wojną mieściła się apteka, której właścicielem był dziadek Maryli Rodowicz. I w tym kościele przez w sumie 12 lat, 2 razy po 6 lat posługę pełnił święty Andrzej Bobola. Tu jest plac główny na Starówce. Plac ma kształt trójkąta, a tu jest
a tu jest kamienica, w której w ostatnim okresie w Wilnie mieszkał Adam Mickiewicz, właśnie po zwolnieniu z aresztów w klasztorze bazylianów. Z Wilnem było związanych wielu polskich artystów, jak Moniuszko i Bogusławski. A teraz wchodzimy w wąską ulicę, która po polsku nazywa się Szklana. Przed II wojną światową mieszkali tutaj głównie Żydzi. Tu jest pierwszy w Wilnie 5-gwiazdkowy hotel, jeszcze z czasów Związku Radzieckiego. Tu jest kościół, który jest czynny przez całą dobę. Wejdę do kościoła. Jest mały. Tu jest uliczka, w której znajduje się kilka ambasad, w tym ambasada polska. To jest ulica Uniwersytecka, a tu znajduje się pałac prezydenta Litwy. Uniwersytet Wileński został zamknięty po powstaniu listopadowym i został reaktywowany w 1919 roku. To jest pałac prezydenta Litwy z drugiej strony. Z tego co mówi przewodnik, normalnie prezydent rezyduje gdzie indziej, a tu tylko urzęduje. W tym momencie idziemy do katedry wileńskiej. Jest to miejsce spoczynku około 300 osób, w tym zacnych osobistości, magnatów, a także świętego Kazimierza, który wywodził się z dynastii Jagiellonów. Katedra Wileńska to najważniejsza świątynia katolicka na Litwie i symbol miasta. Jej początki sięgają XIII wieku, a obecny klasycystyczny wygląd zawdzięcza przebudowie z końca XVIII wieku. W katedrze znajduje się grób króla Polski Aleksandra Jagiellończyka oraz złożono serce króla Władysława IV Wazy. To jest pomnik księcia Giedymina, założyciela Wilna. Katedra była ostatnim punktem zwiedzania w Wilnie. Teraz mamy godzinkę wolnego i tu skierowano nas na taki pasaż 200-metrowy, gdzie są jakieś knajpki plus punkty z pamiątkami. Nie udało nam się ogarnąć obiadu, bo wszędzie są takie terminy oczekiwania 40 minut czy więcej. Po prostu uciekłby nam autobus, także w tym momencie jem sobie pierożka litewskiego. A to jest zamek albo wieża Giedymina. Tu też polski akcent. Królowa Bona. Wracamy już do autobusu. Tu widać rzekę Wilię. Rzeka Wilia, jak widać, żyje. Jest po niej żegluga, pływają stateczki. Jakby mieć więcej czasu, można wybrać się na taki rejs. W Wilnie jeżdżą trolejbusy, u nas już praktycznie w Polsce się tych pojazdów nie spotyka, a tu jest dużo. Za chwilę przyjedzie nasz autobus, którym będziemy wracać do Augustowa, a po drodze mamy się zatrzymać jeszcze w markecie w Olicie. Dziękujemy. Mamy już autobus. Opuszczając Wilno, mijamy nowoczesną część litewskiej stolicy oraz gmach Sejmu Republiki Litewskiej. Następnie kierujemy się do Olity, jednego z największych miast południowej Litwy. Miasto leży około 50 km od granicy z Polską i jest historyczną stolicą regionu Dzuki. Zatrzymaliśmy się w Olicie pod takim centrum handlowym i tu mamy 40 minut na zrobienie zakupów. Jest tu taki market Maxima. Można w nim kupić pewnie to co u nas, ale również z tego co tu mówiła przewodniczka, są jakieś lokalne litewskie specjały. Generalnie te same marki co u nas. Normalne, typowe centrum handlowe. Maxima to typowy market, ale w Polsce ta marka
nie występuje. Zakupy zrobione, wracamy do autobusu i jedziemy już bezpośrednio do Augustowa. Akurat zaczęło padać, ale można powiedzieć, że w trakcie całej wycieczki pogoda o tyle dopisywała, że nie padało, albo jak padało, to słabo. Wróciliśmy do Augustowa, jest godzina 20:30, co oznacza, że nie było nas przez 15 godzin. Jesteśmy troszkę zmęczeni, ale warto było zobaczyć Litwę, Troki, Wilno i naprawdę polecam każdemu, kto będzie w Augustowie, aby wybrał się właśnie na taką wycieczkę jednodniową na Litwę. Dzięki za uwagę, cześć!